Wiadomość od twojego skryby. Sezon ogórkowy trwa i nie mam na myśli wcale letniego snu życia społecznego i kulturalnego. Chodzi o coś znacznie bardziej dosłownego, co w dawnych czasach było zarazem niezwykle istotne w kontekście przetrwania i zapewnienia sobie dobrobytu na chude zimowe miesiące. Mowa o zachowaniu smaku lata w słoikach czy zamrażarkach lub spiżarniach. Jesteśmy właśnie w okresie, kiedy wysiłek rolników i sadowników z poprzednich miesięcy daje nam plony w postaci warzyw czy owoców, których smak pragniemy zachować na dłużej. Trwa sezon zbiorów, czas pełen ruchu i intensywnej działalności na polach i w sadach. To teraz owoce naszej pracy stają się dojrzałe i gotowe do zebrania. Ale co zrobić, kiedy sezon się skończy? Jak cieszyć się tymi smakami również po okresie zbiorów? Tutaj na scenę wkracza konserwacja żywności, której tajniki w starożytnej Mezopotamii postaramy się zgłębić. Zapraszam Was na drugą część kulinarnej podróży. Nie wymaga chyba dodatkowych wyjaśnień, dlaczego w smaganej palącym słońcem Mezopotamii znajomość technik konserwacji żywności była absolutnie kluczowa. Wysokie temperatury i ekstremalnie upalna pogoda mają wyraźny wpływ na jakość i trwałość żywności. Warunki atmosferyczne, zwłaszcza długotrwałe fale upałów, przyczyniają się do przyspieszonego procesu psucia się żywności. Sezonowość, zwłaszcza owoców i warzyw, również ma istotny wpływ na dostępność świeżych produktów. Okres zbiorów jest ograniczony do krótkiego okna czasowego, co może prowadzić do nadprodukcji w pewnych momentach i niedoboru w innych. Aby dostosować się do nadmiarów żywności w okresie żniw oraz niedoboru następującego już po ich upłynięciu, sięgano po różne metody przechowywania i konserwacji. W naszej świadomości rysuje się czasami być może nieco fałszywy obraz cywilizacji, które na przestrzeni kilku tysięcy lat rozkwitały w Mezopotamii. Ja także często wskazuję, że produkcja rolna była wysoka, a rozmaite królestwa dysponowały często wielkimi nadwyżkami zbóż, którymi następnie handlowano z sąsiednimi krainami. I choć jest to oczywiście prawda, to nie możemy zapominać, że klęski głodu lub po prostu chroniczne niedożywienie ludzi zamieszkujących Mezopotamię wciąż nie było anomalią, a raczej elementem niepewnej rzeczywistości. W jednym z listów z okresu starobabilońskiego przeczytamy: Powiedz pani Alitum, Aplum wysyła następującą wiadomość. Niech dobry Bóg Szamasz utrzymuje cię w dobrym zdrowiu. Panie Lamassum i Niszu przyszły do mnie zapłakane ze spuszczoną głową. Powiedziały: chcecie nas opuścić, udając się do Babilonu, nie zostawiając nam jedzenia nawet na jeden dzień. Kiedy otrzymasz mój list, wyślij im 30 kor jęczmienia, oprócz prowiantu, który ci obiecałem dla dziewczyny. Płakały i nalegały, mówiąc: pomóż nam, w tym roku grozi nam śmierć głodowa. Kazały mi wyrazić zgodę na zapłatę za 30 kor jęczmienia, oprócz zapasów dla dziewczyny. 30 kor jęczmienia musi zostać załadowane na łódź dla waszych sióstr, inaczej nie przestaną się skarżyć przez cały rok. Głód jest jednym z największych problemów ludzkości od samego jej zarania, a strach przed nim być może nawet najstarszym lękiem, którego jako ludzie doświadczamy. Już Sumerowie zarówno indywidualnie, jak i systemowo szukali rozwiązania dla problemu głodu, co poprzez przeciwieństwo ich woli i sprawczości pokazuje przysłowie. Niech biedak umrze, pozwól mu umrzeć. Kiedy znajduje sól, nie znajduje chleba. Kiedy znajduje mięso, nie znajduje żadnych przypraw. Kiedy znajduje przyprawy, nie znajduje mięsa. Kiedy znajduje olej, nie znajduje naczynia. Kiedy znajduje naczynie, nie znajduje oleju. Zacznijmy od produktu, który ma jednocześnie najdłuższą i najkrótszą datę przydatności, a mowa tu o mięsie, którego to świeżość najczęściej starano się zachować. Znajdujemy dowody, jakoby u początków III milenium przed naszą erą gotowane mięso transportowano z Ur łodziami na krótkie dystanse w celu wyżywienia armii. Oprócz tego mięso przyrządzano w najbardziej archaiczny sposób, a więc poprzez pieczenie lub grillowanie. Kawałki mięsa przypiekano czy to na kamieniu lub na nieskomplikowanych rożnach. O ile takie rozwiązania były proste i rozsądne w wypadku niewielkich odległości czy krótkich podróży, to podczas dłuższych eskapad żołnierze raczej mogli zapomnieć o smaku mięsiwa. Zatem najprawdopodobniej mięso, czy to na użytek lokalny, czy przeznaczone dla wypraw wojennych, przechowywano w możliwie najbezpieczniejszy sposób, utrzymując zwierzęta przy życiu do momentu, w którym nastąpiła potrzeba wykorzystania ich mięsa. Innym sposobem konserwacji żywności, który doskonale sprawdzał się nie tylko w przypadku mięsa, było suszenie. Obniżenie wilgotności pożywienia nie było wcale trudne, wystarczyło powierzyć je promieniom słońca. Bliżej nam nieznany Gimil Marduk w XVI wieku przed naszą erą pozostawił dość nieskomplikowane dyspozycje, jak wysuszyć czosnek. Czosnek ma być pozostawiony na zewnątrz. Następnie przyślesz mi kosz czosnku.
Na podstawie zapisów administracyjnych wiemy, że na terenie Mezopotamii używano swego rodzaju suszarek, najprawdopodobniej wykonanych z drewna, dzięki którym suszenie owoców, ryb, mięsa czy nawet słodowanego jęczmienia było możliwe, a przynajmniej skuteczniejsze. Suszenie nie odbywało się tylko za pomocą słońca. Czasami te konstrukcje zawieszano nad domowym paleniskiem lub piecem, co wydatnie skracało cały proces. Suszenie i wędzenie nad zimnym dymem było podstawowym sposobem konserwacji ryb. Zwierzę najpierw patroszono, następnie przecinano na pół, wystawiając jego wnętrzności na działanie słońca lub dymu. Wędzenie lub suszenie często było łączone z następnym sposobem konserwacji żywności, którym jest solenie. Nie dość, że dzięki soli niektóre suszone ryby można ze smakiem spożywać bez żadnych obaw, to dodatkowo okres przydatności do spożycia zwiększa się do nawet 2 tygodni lub do pojawienia się pierwszych oznak pleśni, do czego jednak raczej nie dopuszczano. Wzmianki o wędzeniu są raczej rzadkie, natomiast solone i wysuszone ryby były częste w diecie ludów Mezopotamii, zwłaszcza w III milenium przed naszą erą. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że widoczny spadek wzmianek o rybach w dokumentach administracyjnych już w II tysiącleciu przed naszą erą wynika z maksymalnej eksploatacji rzek i wielkich połowów, które spowodowały spadek populacji ryb, a momentami być może nawet niemal całkowity ich brak w wodach Tygrysu, Eufratu i innych rzek. A skoro o soleniu mowa, to ten sposób konserwacji był znany nie tylko w Mezopotamii, ale też w wielu innych miejscach globu już w czasach prehistorycznych. Jedynym ograniczeniem była dostępność samego surowca. Na brak soli nie narzekali jednak raczej mieszkańcy Mezopotamii. W jej południowej części tak w czasach starożytnych, jak i dzisiaj można napotkać na depozyty solne, występujące bezpośrednio na powierzchni. Ponadto często pobierano wodę z solnych sadzawek, którą następnie pozostawiano w naczyniach, by dzięki parowaniu cieszyć się solą dość dobrej jakości. Sól dla mieszkańców Mezopotamii była niemalże synonimem konserwacji i trwałości. U początków pierwszego milenium przed naszą erą pewien oficjel pozostający na służbie króla Asyrii przesyła mu dość nietypową wiadomość. Według jego historii świnia jednego z żołnierzy urodziła niezwykłe prosie. Jako że narodziny wynaturzonego zwierzęcia mogły się wiązać z określoną na początku listu przepowiednią, zmarłe tuż po porodzie zwierzę należało zachować, by przedstawić je kapłanom w celu zasięgnięcia bardziej fachowej opinii. Jeśli anomalia ma 8 stóp i 2 ogony, władca obejmie królestwo świata. Pewien łucznik, nazywa się Tamdanu, mówi tak: kiedy moja locha urodziła, młode miało 8 stóp i 2 ogony. Zakonserwowałem prosiaka w soli i pozostawiłem w domu, aby zachować go do momentu przyszłej kontroli. W innym dokumencie odkrytym w świątyni Enlila w Nippur znajdujemy kolejny dowód na konserwację mięsa przy użyciu soli. 2 młode antylopy ofiarowane do świątyni i przeznaczone w oczekiwaniu na użycie do umieszczenia w zamkniętym magazynie zostały posolone, w tym samym czasie co 16 antylop natychmiast wysłanych do świątynnych kuchni. Pomimo tego, że sól nie występuje we wszystkich odnajdywanych przez archeologów przepisach czy tekstach dotyczących żywności, uważa się, że nawet pomimo braku wzmianek o jej użyciu, była ona stosowana niemal zawsze w celu zabezpieczenia mięsa przed psuciem. Techniki solenia również były zróżnicowane. Mięso można było po prostu posypać solą lub też wcierać ją, aby zapewnić dokładniejsze jej wniknięcie w strukturę mięśni. Uważa się również, że czasami mięso, zwłaszcza ryb, peklowano w solance, jednak wydaje się, że ten proces był stosowany w połączeniu z przyprawami, raczej nie w celu wydłużenia przydatności do spożycia, a po to, by jedzenie maksymalnie uprzyjemnić. Skoro już jesteśmy przy marynatach, to warto wspomnieć, że pomimo pewnych wzmianek o znajomości procesu kiszenia lub przynajmniej konserwacji warzyw w occie już w II milenium przed naszą erą, obecny stan wiedzy nie pozwala nam jednoznacznie stwierdzić, czy na przykład w starożytnym Babilonie długobrodzi jegomoście rzeczywiście raczyli się na przykład kiszonymi ogórkami. Źródła naukowe podają raczej, że w Mezopotamii znano jedynie metodę fermentacji alkoholowej, a nie mlekowej, która zachodzi w procesie kiszenia. Aczkolwiek w kuchni bliskowschodniej istnieje pewien ciekawy zwyczaj na przechowywanie nadwyżek produktów mlecznych poprzez suszenie jogurtu lub mleka właśnie zmieszanego ze zbożem lub roślinami strączkowymi i formowanie powstałej masy w niewielkie kulki, które można łatwo wrzucić następnie do zupy. Do tego celu wykorzystuje się np. bulgur, czyli kaszę wytwarzaną z suszonych i gotowanych na parze nasion pszenicy. Uczeni nie byli w stanie przetłumaczyć wszystkich terminów znajdujących się na mezopotamskich listach traktujących o jedzeniu, ale niektórzy spekulują, że w nieprzetłumaczonych terminach ukryta jest nazwa zupy jogurtowej, ponieważ sama technika jest dość stara i swoje ślady prawdopodobnie ma w dalekiej starożytności. Potraktujcie ten przepis z lekką rezerwą, ponieważ nadal nie jesteśmy pewni, czy w starożytnym Babilonie rzeczywiście ktokolwiek miał okazję ją skosztować.
Najpierw nagrzej piekarnik do około 95 stopni Celsjusza. Połącz jogurt z kaszą, aby dokładnie zwilżyć ziarno. Umieść następnie ten miks na blaszę i stwórz cienką warstwę, aby lepiej się suszył i umieść w piekarniku na około 90 minut. Gdy ostygnie, pokrusz wysuszoną mieszankę. Rozpuść masło, dodaj cebulę i smaż, aby zmiękła około 2 do 3 minut. Dodaj czosnek i smaż kolejną minutę. Dodaj bulion wołowy lub wodę, kminek i ugotowaną wcześniej ciecierzycę. Doprowadź do wrzenia i dodaj pokruszoną mieszankę kaszy bulgur, duś aż lekko zgęstnieje. Swój posiłek dopraw solą. Na koniec muszę siebie i chyba was także zasmucić. Mi przynajmniej przetwory kojarzą się głównie z dżemami, natomiast jak się okazuje w starożytnej Mezopotamii nikt nie słyszał ani o dżemie truskawkowym, ani borówkowym, ani też o dżemie w ogóle. Istnieją co prawda pewne przekazy o mieszaniu miąższu daktylowego z miodem celem przechowywania go, by następnie użyć go podczas pieczenia ciast. Jednak w żadnym razie nie jest to dżem, ani marmolada czy powidła. Wygląda na to, że w Mezopotamii raczej nie tworzono piwniczek z rozmaitymi przetworami, tak jak robimy to dzisiaj. Jedzono raczej sezonowo, próbując maksymalnie wykorzystać aktualnie dostępną żywność. Jeśli rzeczywiście pojawiały się nadwyżki, to czasami stosowano dość nietypowe metody. Dysponujemy szczątkowymi informacjami na temat przechowywania żywności np. w oleju w przypadku ryb, czy sporadycznie mięsa lub owoców w miodzie. Zwłaszcza ta druga metoda była bardzo kosztowna, ponieważ słodka złota substancja była na terenie Międzyrzecza dobrem zdecydowanie luksusowym. Wreszcie dochodzimy do zupełnie nietypowych jak na warunki starożytne sposobów zabezpieczania żywności przed zepsuciem, czyli do lodówek, a w zasadzie czegoś, co historycy określają mianem starożytnej lodówki. Konstrukcja ta, nazywana czasami zerem lub zirem, składa się z 2 garnków. Mniejsze z naczyń umieszczano w większym, wypełniając następnie szczeliny pomiędzy nimi wodą lub mokrym piaskiem. Ta nietypowa konstrukcja jest w stanie schłodzić żywność lub napoje do temperatur nieco niższych niż temperatura otoczenia. I chociaż środowisko naukowe przypuszczało, że w starożytnej Mezopotamii zery były stosowane, nie mieliśmy ani jednego dowodu, który zdawałby się to potwierdzać. Jednakże niedawne wykopaliska w okolicy miasta Lagash wreszcie ucieleśniły nasze przypuszczenia. Ostatnim sposobem na obniżenie temperatury, a tym samym zabezpieczenie żywności przed psuciem było prawdopodobnie zakopywanie jej pomiędzy warstwami słomy w ziemi. Ponownie jednak nie mamy na to dowodów. Wiemy jednak, że w ten sposób przechowywano lód, który następnie chłodził napoje co ważniejszych i bogatszych postaci, które wiodły żywot na terenie Międzyrzecza. Przekaż Jasmachowi Jadadowi. Król Aplahanda z Karkemisz wysyła następującą wiadomość. W Ziranum jest teraz dostępny lód w dużej ilości. Wyślij tam swoje sługi, aby go pilnowali, aby mogli go ochronić. Mogą ci go regularnie przynosić, o ile tam przebywasz. A jeśli nie ma tam dobrego wina do picia, poślij mi wiadomość, a ja każę ci przysłać dobre wino do picia. Ponieważ twoje rodzinne miasto jest daleko, pisz do mnie, kiedy czegoś potrzebujesz, a ja zawsze dam ci to, czego potrzebujesz. Moje filmy powstają dzięki patronom. Dzisiaj serdecznie dziękuję Danielowi oraz Jankowi. Jeśli interesują cię materiały powstające w Skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji.